Kombajny sadownicze do zbioru jabłek deserowych. Dlaczego warto kupić taką maszynę i jak zrobić to dobrze? Ja nazywam się Adam Królik i w tym filmie odpowiem na te pytania, także zaczynajmy. Dlaczego warto kupić kombajn sadowniczy? Powodów jest kilka. Pierwszy i być może najważniejszy to cena, a dokładniej cena sprzedaży, po której możemy sprzedać swoje owoce. I tu jest prosta zależność, im wyższa jakość owoców, tym większa cena. I tutaj kombajny sadownicze mogą być bardzo fajnym narzędziem, ponieważ pomagają podnieść jakość zbieranych owoców. Po pierwsze pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku tradycyjnego zbioru dwuetapowego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii zrywania owoców i napełniania skrzyniopalet. Przy nieodpowiednim rozładunku ręcznym owoców do skrzyniopalet owoce mogą się odgniatać, natomiast kombajny ten problem praktycznie całkowicie eliminują i nie trzeba aż tak dużej wagi przykładać do szkolenia i pilnowania pracowników. Wystarczy, że pracownik zerwie owoce z drzewa, odłoży je tutaj na miękkie gumowe taśmy, a całym procesem przetransportowania owoców do skrzyniopalety i napełnienia skrzyniopalety kombajn zajmie się już sam w sposób zautomatyzowany i w sposób bezpieczny. Także uzyskujemy owoce o wyższej jakości, więcej warte na rynku. Kolejna kwestia pod kątem sprzedaży owoców to zbiór jednoetapowy, który umożliwia nam właśnie kombajn sadowniczy. To jest ważne zwłaszcza w kwaterach, w odmianach, w których występuje różne wybarwienie owoców. Bardzo często jest tak, że owoce na górze drzew są wybarwione lepiej, a na niższych partiach drzew z wybarwieniem jest troszeczkę słabiej. Stosując tradycyjne metody zbioru mamy te owoce odseparowane, czyli w jednych skrzyniach z wózku będą te owoce gorzej wybarwione, w skrzyniach z platformy owoce ładnie wybarwione, które sprzedamy fajnie po wysokiej cenie, a przy tych owocach o gorszym wybarwieniu na etapie sprzedaży mogą się pojawić problemy lub dodatkowe negocjacje ceny ze strony kupującego. Stosując zbiór jednoetapowy kombajnem, wszystkie owoce od dołu do góry mamy wymieszane w tych samych skrzyniopaletach, czyli w momencie sprzedaży, podawania jabłek do odbiorcy końcowego mamy taką samą jakość towaru we wszystkich skrzyniopaletach. Kolejną zaletą zastosowania kombajnu sadowniczego jest redukcja kosztów pracy. Dzięki temu, że zbieramy jednoetapowo i logistyka jest całkowicie oddzielona od zbioru, jesteśmy w stanie zredukować ilość roboczogodzin potrzebnych do zebrania owoców, czyli efektywnie zbiór kosztuje nas mniej. Kombajny sadownicze w opcji oferowanej przez firmę Królik dają możliwość pracy na 3 poziomach. Zwykle 4 osoby pracują na ziemi i zbierają owoce do rękawów tych długich z przodu kombajnu i dodatkowo są 2 poziomy na podestach bocznych. Poziom pierwszy pośredni oraz poziom główny na platformie wyższej. Po 2 osoby na każdym z poziomów, łącznie od 6 do 8 osób, w zależności od tego, jak wysoko prowadzimy drzewa. Dzięki temu za jednym przejazdem wszystkie owoce deserowe plus jabłka przemysłowe do rynny na górze kombajnu jesteśmy w stanie zebrać i jest to coraz bardziej pożądana charakterystyka zbioru. Im większe gospodarstwo sadownicze, tym większą wagę przykłada się do tego, żeby za jednym przejazdem zamknąć temat zbioru na czysto i do niego nie wracać. Oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze. W przypadku zakupu kombajnu sadowniczego nie bez znaczenia jest też sytuacja na rynku pracy i to, że coraz trudniej jest pozyskać pracowników. Obecnie pracownicy zwracają uwagę nie tylko na proponowane im stawki, ale również na warunki pracy, które będą mieli zapewnione w danym gospodarstwie. I tutaj kombajny sadownicze zapewniają absolutnie najwyższe parametry pracy, największą wygodę dla osób, które będą taką maszynę obsługiwały. Sadownicy często pytają nas, ile kombajnów potrzeba w przeliczeniu na hektary i zwykle podajemy przelicznik jednej maszyny na około 15-20 hektarów, w zależności od tego, jak mamy rozłożone okno zbiorcze odmianami. I jest to dosyć powszechny rozmiar gospodarstwa w Polsce. Bardzo polecamy stosowanie tej metody, ponieważ nie taki diabeł straszny, jak go malują, i ta skomplikowana maszyna okazuje się, że potrafi uprościć zbiory, ponieważ przy stosowaniu zbiorów dwuetapowych często jest tak, że gdzieś mamy ekipy pracujące na wózkach, gdzieś mamy ekipy pracujące na platformach, zbiory toczą się w kilku miejscach, to wszystko trzeba synchronizować.
I to wszystko możemy zastąpić jednym kombajnem. Z kilku miejsc zbiory przenoszą się w jedno miejsce. Zarządzanie logistyką i ludźmi staje się dużo prostsze, więc to też jest mocna strona kombajnu, że możemy bardzo naprawdę uprościć cały mechanizm zbioru. Powiedzieliśmy już, dlaczego warto kupić kombajn sadowniczy, a teraz jak zrobić to dobrze. I to jest całkiem proste, bo w skrócie wystarczy przyjechać do Warki, do siedziby firmy Królik. Żeby dobrze kupić kombajn, trzeba zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, wybrać odpowiednią markę maszyny. Po drugie, odpowiednio ją skonfigurować. I po trzecie, połączyć ją z dobrą logistyką. I w każdym z tych trzech aspektów jesteśmy w stanie pomóc w sposób bardzo wykwalifikowany. Po pierwsze, jako jedyni w kraju, Europie, być może nawet na świecie, oferujemy maszyny Technofruit oraz maszyny Plukotrack w tym samym miejscu obok siebie. To jest opcja bardzo wygodna dla kupujących, ponieważ mogą w jedno miejsce przyjechać i porównać je w sposób bezpośredni, tak side by side po amerykańsku, zobaczyć te maszyny, jak się nim pracuje, jak się je obsługuje. To są rzeczy, których z katalogu, z internetu nie jesteśmy w stanie wyczuć. Natomiast już taką wizytą jak najbardziej będziemy w stanie się tego o maszynach dowiedzieć. Kolejna kwestia to skonfigurowanie ich w odpowiedni sposób, ponieważ każda z nich ma dużo różnych opcji dodatkowych i my też pomożemy w tym, jak taką maszynę skonfigurować. To wszystko zależy od tego, jakie są sady, jakie są rozstawy, wysokości drzew, geografia, czy wszystko jest w jednym miejscu, czy w kilku miejscach. Robimy taki krótki wywiad z sadownikiem, jak u niego wygląda sytuacja na gospodarstwie i dzięki takim informacjom jesteśmy w stanie dobrać którąś z tych maszyn, odpowiednio ją skonfigurować, tak żeby sadownik kupił właściwą maszynę. W związku z tym, że jest to wydatek bądź co bądź nie mały, warto zrobić to dobrze. Ostatnią rzeczą, którą należy zrobić przy budowaniu systemu z kombajnem, jest zaplanowanie logistyki, czyli tego, jak będziemy dowozili puste skrzynie i odbierali pełne skrzynie z kombajnu. Chodzi o to, żeby uniknąć przestojów, czyli żeby zawsze był tutaj zapas pustych skrzyń, żeby ludzie na kombajnie mogli pracować cały dzień bez zbędnych przerw oraz żeby uniknąć zjawiska bardzo powszechnego w kombajnach, czyli zostawiania pełnych skrzyń na ziemię, które później sadownik po nocach musi zwozić. W przypadku zastosowania logistyki Królik Bin Handling System eliminujemy wszystkie te problemy. Cała logistyka dzieje się w czasie rzeczywistym. Jest to system z największą wydajnością, ponieważ w jednym cyklu przeładunkowym przewozimy aż 8 skrzyniopalec za jednym razem, czyli naszą przyczepą przeładunkową dowozimy 4 puste na górny poziom wózka, odbieramy 4 pełne i jedną taką przyczepą tak naprawdę do 3-4 kombajnów nawet można obsłużyć. Tak więc w gospodarstwach takich małych, rodzinnych do 20 hektarów, gdzie pracuje 1, może 2 kombajny, cała logistyka ma bardzo duży zapas, co przekłada się na to, że osoba odpowiedzialna za logistykę ma sporo wolnego czasu. Nie musi się śpieszyć, nie jest przywiązana do ciągnika. Cała obsługa logistyczna kombajnu dzieje się na spokojnie. Kolejną rzeczą, którą uzyskujemy wdrażając system logistyki Królik, jest całkowite wyeliminowanie rozładunków pełnych skrzyniopalec na ziemię w sadzie. W przypadku suchej i słonecznej pogody nie jest to może aż tak istotne, natomiast jeżeli pogoda się zepsuje, zacznie padać deszcz, w sadzie zrobi się błoto, wtedy rozładunki pełnych skrzyniopalec na ziemię praktycznie dyskwalifikują zastosowanie kombajnu, ponieważ efektem końcowym są jabłka deserowe zmieszane z błotem, czego robić nie powinniśmy. W przypadku naszej logistyki skrzyniopalety, zarówno puste, jak i pełne, nigdy nie dotykają ziemi w sadzie, więc pozostaną czyste. Co ponownie w przypadku pracy z żywnością ma bardzo duże znaczenie. Kolejną rzeczą ważną przy wyborze logistyki do kombajnu jest wysokość przyczepy, ponieważ standardowe metody zwykle opierają się na piętrowaniu pustych skrzyń na przyczepie, co sprawia, że zwykle są bardzo wysokie, przez co w wielu kwaterach wyposażonych w sieci przeciwgradowe mogą zwyczajnie się nie zmieścić. Trzeba przez to redukować ilość skrzyniopalec i logistyka staje się jeszcze mniej wydajna. Natomiast w rozwiązaniu naszym firmowym Królik Bin Handling System, to co widzimy za moimi plecami, to jest finalna, maksymalna wysokość przyczepy, która pracuje z kombajnem. Pracujemy tylko na jednej warstwie skrzyniopalec, także nawet w sadach, w których siatki przeciwgradowe są stosunkowo nisko, system działa bez problemu, z pełną wydajnością, bez żadnych strat. Przyczepy z serii Królik Bin Handling System do kombajnów cechują się również całkowicie zautomatyzowanym procesem przeładunku skrzyniopalec,
czyli w żadnym momencie nie musimy ręcznie skrzyni przenosić, przepychać. Wszystko dzieje się z poziomu bezprzewodowego pilota, czyli guzikami, które mamy na pilocie, najpierw rozładowujemy pełną skrzyniapaletę z kombajnu na przyczepę pomocniczą i następnie również guzikami podajemy pustą skrzynię z górnego poziomu wózka na kombajn. Wszystkich Państwa zainteresowanych zakupem i wdrożeniem kombajnów sadowniczych w swoim gospodarstwie gorąco zapraszamy do odwiedzenia siedziby naszej firmy w Warce, gdzie będzie można zobaczyć te maszyny na żywo, skorzystać z pomocy w skonfigurowaniu całego zestawu odpowiednio pod swoje gospodarstwo oraz finalnie uzyskać ofertę, którą będzie można wykorzystać we wniosku o dotację.